2 tygodnie temu mówiliśmy na temat naszego mistrza duchowego, założyciela tego ruchu Hare Kryszna na całym świecie. He came to New York in 1965. On przyjechał do Nowego Jorku w 1965 roku. And he incorporated this International Society for Krishna Consciousness in 1966. I w 1966 roku założył w Nowym Jorku Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. I met him in 1968. Ja spotkałem go w 1968 roku w Nowym Jorku. By that time he had opened up centers in various cities in America, about 7 different cities. I już w tym czasie otworzył ośrodki w chyba 7 czy 8 miejscach w Ameryce. In San Francisco, Los Angeles, where I was a student in Buffalo. W San Francisco, w Los Angeles, tam gdzie ja studiowałem, w Buffalo. And a few other centers. I jeszcze w paru innych. But when he left the planet 10 years later, there was like over 100 centers over. Kiedy po kolejnych 10 latach opuszczał ten świat, to założył do tego czasu jeszcze ponad 100 różnych ośrodków. So he came along just with hardly any money, some trunks full of books. On przyjechał z Indii zupełnie sam, praktycznie nie mając żadnych pieniędzy, jedynie skrzynię pełną książek. He was 70 years old. Miał wtedy, przyjeżdżając, 70 lat. But he was carrying this order of his spiritual master. Ale wykonywał polecenie swojego mistrza duchowego. And he wrote a wonderful poem when he arrived. He actually arrived in Boston and then they came to New York. On przypłynął do Bostonu i stamtąd pojechał do Nowego Jorku. And in that poem, he had gone ashore and he had met some American people. I on jak przypłynął do Bostonu, to wyszedł na brzeg i spotkał paru amerykańskich obywateli i wtedy napisał poemat. He wrote a poem to Krishna. Napisał wiersz do Kryszny. He said, Krishna, I don't know why you sent me to this place. W tym wierszu pisze: Kryszno, nie wiem, dlaczego przysłałeś mnie do tego miejsca. Because here the people are so full of passion and ignorance. Dlatego, że tutaj ludzie są tacy pełni pasji i ignorancji. But there must be some reason, because otherwise why have you sent me here? Ale musi być w tym jakiś powód, bo w przeciwnym razie, dlaczego byś mnie tutaj przysłał? But I don't feel myself qualified to be able to convince these people. Ale sam nie czuję się kwalifikowany, żeby być w stanie przekonać tych ludzi. But you are famous as a puppeteer master. Ale ty jesteś znany, jesteś wychwalany jako najwyższy pan, mistrz. So if you so desire, please make me dance, make me dance. Jako najwyższy kontroler. Więc jeśli tego pragniesz, proszę spraw, żebym tańczył w twoich rękach jak marionetka, spraw, żebym tańczył. Then he signed that poem in your insignificant servant. I podpisał ten wiersz twój jako nieznaczący sługa. But this was his mood. His mood was that he was just as a servant of his spiritual master, servant of Krishna. Więc to był jego nastrój, że on był po prostu sługą swojego mistrza duchowego, sługą Kryszny. But in his own right, he was a very powerful person. Ale on sam z siebie był bardzo potężną osobą. He was a Sanskrit scholar. Był uznanym uczonym w sanskrycie. He was very learned in the Shastra. Był wielce uczony w siastrach, czyli w pismach świętych. He was very impressive personality. His face was attractive. Był bardzo taką budzącą szacunek osobą. Miał bardzo atrakcyjną twarz. He spoke with real conviction. Zawsze mówił z wielkim przekonaniem. And he was ready to extend himself. I zawsze był gotów poświęcać się. He was never, you can say, miserly with his time. Nigdy nie skąpił nikomu swojego czasu. He was always ready to, he was always, you can say, approachable. Zawsze był dostępny. Even when he was, you can say, established so many centers and so many disciples, still you could approach him. Nawet kiedy już założył tyle ośrodków i miał tak wielu uczniów, mimo to zawsze można się było do niego zbliżyć.
So we did have a chance to meet him there in 1968. Więc my mieliśmy szansę spotkać go właśnie wtedy, w 1968 roku. And the first impression I had was that he was very vulnerable. Moje pierwsze wrażenie było takie, że on jest taką bardzo delikatną osobą. Because I had heard that, you know, he was the leader, the master. Bo ja już wiedziałem o tym, że jest przywódcą, czy panem tego ruchu. So I was expecting, you know, he would be protected by some kind of staff, secretary. Więc oczekiwałem, że będzie pod jakąś ochroną, z jakąś obstawą, będzie przy nim sekretarz, czy... But he was just in a not very good neighborhood in New York. A on znajdował się w całkiem kiepskiej okolicy Nowego Jorku. And there was a storefront temple, and in the back his apartment. W witrynie sklepowej z przodu była jego świątynia, a z tyłu tego na piętrze miał mieszkanie. So one of his disciples brought me in to meet him. Jeden z jego uczniów zaprowadził mnie na spotkanie z nim. Introduced me as a new person. Przedstawił mnie jako nową osobę. So he was just sitting on the floor practically with a little cushion. A on siedział na podłodze, na małej poduszeczce. He had a simple desk in front of him. Miał przed sobą proste, małe biurko. And he seemed like anybody could just walk in. Wydawało się, że każdy tam może po prostu wejść. In other words, we didn't get an appointment, we just walked in to see him. To nie było jakieś umówione spotkanie, po prostu wszedłem, żeby się z nim zobaczyć. But the first thing he said to me was, "Thank you very much." Pierwsza rzecz, jaką do mnie powiedział, dziękuję Ci bardzo. I hadn't done anything. Ja nic nie zrobiłem. But just by coming there, he was thankful. Ale po prostu dziękował mi za to, że tam przyszedłem. But that was his mood. He was trying to bring everybody into the Krishna conscious mood. Więc to był jego nastrój. On próbował zaprowadzić wszystkich do ruchu świadomości Kryszny. And he had the ability to see a little good spark in everyone and fan that so that he would get right. I on był w stanie dostrzec w każdym, nawet choćby najmniejszą jasną iskierkę i rozdmuchać tę iskierkę, żeby każda osoba promieniowała. And everyone felt that he was their well-wisher. I każdy mógł odczuć, że jest osobą, której on dobrze życzy. There was no anxiety that he was trying to use me or trying to exploit me. Nie było żadnego niepokoju, że on mnie jakoś wykorzysta czy nadużyje. And it's a fact. Because in his own person he was so secure. I to było faktem, dlatego że on sam w sobie był taki bezpieczny. He was without any anxiety. Zupełnie wolny od niepokoju. And because of that, he was able to help us. I z tego powodu był w stanie nam pomagać. People would come and he would spend so much time with them, giving them encouragement, inspiring them. Ludzie przychodzili i on poświęcał im tyle czasu, dawał im zachęcenie, inspirację. But at the same time, he was very strict. Ale jednocześnie był bardzo ścisły. He said, no illicit sex. Mówił odnośnie zasad żadnego no illicit sex, you know how to say that? nieprawego seksu. In those days especially we were hippies and there was a sexual revolution. Everybody thought, oh, sex is good, and what's wrong with sex? A w tamtych dniach szczególnie to były czasy, byliśmy hipisami, miała miejsce rewolucja seksualna, każdy uważał, że seks jest dobry. But he said no illicit. Ale on mówił, że nie, żadnego nieprawego seksu. No intoxication. Żadnej intoksykacji. We were smoking marijuana and LSD and so many things. No cigarettes, nothing, no intoxication. A my przecież wtedy paliliśmy marihuanę, zażywaliśmy LSD, paliliśmy papierosy. A on mówił żadnej z tych rzeczy. No gambling. Żadnego hazardu. No meat eating. Żadnego jedzenia mięsa. So we were coming, American culture, we were used to these things. A my przychodząc tam z kultury amerykańskiej, nawykliśmy do tamtych rzeczy. So on one side he was very strict, but on the other side he was very open and very welcoming, warm, genuine. Z jednej strony był bardzo ścisły, a z drugiej strony bardzo ciepły, otwarty i zapraszający. And there was no sense of being thrown out. If somebody had a cigarette or something, Prabhupada wouldn't condemn them.
I to nie było tam takiego nastroju kogoś potępiania czy wykreślania. Jeśli komuś zdarzyło się zapalić papierosa, on go nie potępiał. But he was convincing us that these things were actually poison. Ale przekonywał nas, że tamte rzeczy są w rzeczywistości trucizną. And that by indulging in them, we became degraded. I że angażując się w tamte rzeczy, degradujemy się. And he was giving us a higher thing. I dawał nam coś wyższego. This chanting, like we were just doing. To intonowanie, tak jak to, co przed chwilą robiliśmy. The prasada, which he personally cooked many times. Prasadam, czyli duchowe pożywienie, które osobiście gotował i później nas karmił. Prasadam was spiritual food. Prasadam, czyli duchowe pożywienie. It was a big part of our, religion. To było i jest dużą częścią naszej religii. Sometimes called kitchen religion. Czasami jesteśmy też nazywani kuchenną religią. Because we emphasize this offering food to the Lord. Dlatego, że podkreślamy ofiarowanie pożywienia Najwyższemu Panu. So in this way, he was giving us a higher taste. Więc na te sposoby On dawał nam wyższy smak. And anybody who wanted to engage, he was ready to engage. I każdy, kto chciał się zaangażować, On był gotów ich zaangażować. So in the early days we used to take this chanting and go out on the street, and even now we do it. Więc w tych wczesnych latach zwykliśmy wychodzić na ulicę z tym intonowaniem, a nawet jeszcze do dzisiaj to robimy. And sometimes the reception was not at all favorable. Czasami ludzie nas odbierali zupełnie niekorzystnie. People would say, "Oh, you're crazy." Mówili, że jesteście szaleni. They would say, "Get a job." Mówili, znajdźcie sobie pracę. And so many ways the majority of people, didn't really. I would say the majority of people didn't mind. Może nie to, że większość ludzi nie miała nic przeciwko. But in a city like New York, people were rude. Ale w mieście takim jak Nowym Jorku spotykaliśmy się z ludźmi, którzy byli nieuprzejmi. So we didn't mind that because we knew that he was himself sacrificing. Ale my nie mieliśmy nic przeciwko temu, bo wiedzieliśmy o tym, że On sam się poświęcał dla nas. And he had come without any help and in a foreign place with no money. And he was really extending himself, so we felt that to appreciate, to be a little grateful, we had to reciprocate. Pamiętaliśmy o tym, że On przyjechał tam do nas zupełnie sam, bez żadnego wsparcia, bez żadnych pieniędzy, przeszedł tak wiele. Więc doceniając to, wiedzieliśmy, że widząc Jego poświęcenie, że musimy się Mu jakoś odwzajemnić. So he asked us to go and tell people about it, to chant and to distribute his books. I dlatego On też prosił nas, żebyśmy wychodzili do ludzi z tym intonowaniem, rozprowadzając Jego książki. He put a lot of emphasis on the books. Kładł mnóstwo nacisku na swoje książki. He used to say that religion has been spoiled because of lack of philosophy. Mówił, że religie zepsuły się z powodu braku filozofii. Without philosophy, religion becomes either some sentiment or some fanaticism. Religia bez wiedzy staje się albo jakimś sentymentem, albo fanatyzmem. So he wanted to deliver the philosophy which connected with the religion. Dlatego chciał dać tę filozofię w połączeniu z religią. Not just because I'm born in a certain faith, but he was giving very clear information of who I am, what is the meaning of life, what happens to me when I die, who is God. Nie tylko dlatego, że urodziłem się w jakiejś religii, to przyjmuję, tylko On dawał jasną wiedzę na temat tego, kim jestem, kim jest Bóg, co się ze mną stanie po śmierci. And we saw practically whenever he spoke in public, which was quite often, nobody could defeat his philosophy. I widzieliśmy też w praktyce, że nawet jak przemawiał publicznie, co się zdarzało bardzo często, czasami przed dużą publicznością, nikt nie był w stanie pokonać jego filozofii. Although he presented it very humbly, still it was very powerful. Mimo tego, że przedstawiał ją w bardzo pokorny sposób, to było zawsze bardzo potężne. So we started to become convinced, well, maybe this philosophy is true. Więc zaczęliśmy się przekonywać, że może ta filozofia jest prawdziwa. Maybe there is a God. Może istnieje Bóg. Maybe he is our friend. Może jest naszym przyjacielem. Maybe we are part of him, a particle of God. I może my jesteśmy cząstką Boga.
And as God is eternal, we're also eternal. I tak samo jak Bóg jest wieczny, my również jesteśmy wieczni. So by accepting this philosophy, then some of my doubts were removed. Więc przez to, że przyjąłem tę filozofię, zniknęły moje wątpliwości. Like one doubt I had because I was raised as a Roman Catholic. Zostałem wychowany wcześniej jako rzymskokatolik, więc miałem jedną taką wątpliwość. One doubt I had, well, if God is all powerful and God is all good, why do innocent children suffer? Że jeśli Bóg jest wszechmocny i jest też wszechdobry, to dlaczego niewinne dzieci cierpią? So I used to ask the priest, and they didn't have a satisfactory answer. Zwykłem pytać o to księży, ale żaden z nich nie miał satysfakcjonującej odpowiedzi. It's a mystery. Mówili, że to jest misterium, tajemnica. But I couldn't even accept that. Ale nie mogłem tego przyjąć. But when we study our Bhagavad Gita philosophy here, then we see it's very clear. The living entity is suffering because of misuse of independence. Ale studiując Bhagavad Gitę, naszą filozofię, wszystko staje się jasnym. Możemy zobaczyć, że żywe istoty cierpią z powodu złego używania własnej wolnej woli. And the living entity is eternal, so he's going through different bodies and bringing his karma from the past life. I żywa istota jest wieczna, więc przechodzi przez różne ciała, zawsze zabierając ze sobą swoją karmę z przeszłości. So there's no injustice there. The karma is just taking a longer time to come. Nie ma w tym żadnej niesprawiedliwości, kiedy ta karma z poprzednich czasów przychodzi. Just like if we plant a tree, we don't immediately get the fruit of the tree. Że jest tam jakieś opóźnienie. Tak jak zasadzimy drzewo, to drzewo nie od razu wyrośnie po zasadzeniu. So we may do a sinful activity today, and in next life we'll get the result. Możemy popełnić grzeszny czyn dzisiaj, a otrzymamy rezultat w przyszłym życiu. So in this way, it broadened my perspective. Więc w ten sposób to poszerzyło moją perspektywę. And I began to forgive God. I zacząłem wybaczać Bogu. For all the cruelty in the world. Za wszelkie okrucieństwo świata. It's not an easy thing to do. I mean, because at every moment we see there's some upheaval. To nie jest łatwe, bo przecież widzimy różne przeciwności losu na każdym kroku. So we believe in God, then why doesn't He stop that? Jeśli wierzymy w Boga, to dlaczego Bóg tego nie powstrzyma? So we learn that this material world is like the external energy of the Lord. Więc uczymy się tego, że ten materialny świat jest zewnętrzną energią Boga. But on the spiritual side, there is no suffering. Ale po duchowej stronie nie ma żadnego cierpienia. But we've come to the material world. Ale my przyszliśmy do materialnego świata. Why have we come to the material world? A dlaczego przyszliśmy? Because we want to put ourselves in the center. Bo chcieliśmy stawiać siebie samych w centrum. And in the spiritual world, everyone puts God in the center. A w świecie duchowym każdy świat stawia Boga w centrum. Like the great Christian philosopher also said, we want the kingdom of God without God. Tak jak mówili, Thomas Aquinas. tak jak to Tomasz z Akwinu zwykł mówić, że próbujemy chcieć królestwa Boga, ale bez Boga. That's our position here. To jest nasza pozycja tutaj. We want to be the enjoyer, the controller, the proprietor, but actually everything belongs to God. Próbujemy być kontrolerem, odbiorcą przyjemności, ale w rzeczywistości wszystko jest własnością Boga. So Prabhupada, our spiritual master, he was living like that. He was showing us how to put God in the center. Więc Prabhupada, nasz mistrz duchowy, on w ten sposób żył. Pokazywał nam w życiu, jak stawiać Boga w centrum. And he was convincing us that we put God in the center, we can create like a spiritual atmosphere here. I przekonywał nas do tego, że jeśli postawimy w centrum Boga, wtedy tutaj nawet możemy stworzyć duchową atmosferę. Not just some kind of pie in the sky. To nie było jakieś obietnica nie do spełnienia. After you die, then you'll be happy. Że będziesz szczęśliwy po śmierci. Now we have to go on suffering, but after we die, we'll be happy. Że teraz musimy się wycierpieć, a po śmierci będziemy szczęśliwi. We want to be happy now. Chcemy być szczęśliwi teraz. He said, yes, you can be happy, just put God in the center, and you'll also be happy. On mówił, że tak, możesz być szczęśliwy. Po prostu postaw Boga w centrum i będziesz szczęśliwy. So we tried little, and then we find that it works. God reciprocates with us. Więc próbowaliśmy po troszku i widzieliśmy, że to działa, że Bóg się nam odwzajemnia. So we are very indebted to His personality for coming to the Western world.
Więc jesteśmy bardzo zadłużeni Jego osobie za to, że przyszedł do świata zachodniego. Without his example, the philosophy couldn't have convinced us. Bez Jego osobistego przykładu filozofia nie mogłaby nas przekonać. He was living the philosophy, and so we became, ready to hear. Ale On żył tą filozofią i dlatego byliśmy gotowi jej słuchać. And we're very grateful for his taking that trouble of coming to the Western world. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że zadał sobie ten trud przybycia do zachodniego świata. Any question? Może ktoś z Was ma jakieś pytania? Everybody's convinced? Czy wszyscy są przekonani? We have so many books we'd like to distribute. Mamy tak wiele książek, które też chcemy rozprowadzać. As I mentioned, he emphasized the books. Tak jak wspomniałem, On podkreślał książki. So in the privacy of your own home, you can examine and be convinced or not convinced. W ten sposób w zaciszu własnego domu możecie to przebadać i przekonać się albo... As I said, he's not in favor of playing on someone's sentiments. Tak jak mówiłem, On nie chciał grać na czyichś sentymentach. We see that oftentimes in the name of religion there's so much sentiment and fanaticism. Bo widzimy, że w tak wielu religiach jest tak dużo właśnie sentymentu albo fanatyzmu. He wanted us to be convinced intellectually. On chciał, żebyśmy przekonali intelektualnie. He always wanted us to exercise our intelligence. Zawsze chciał, żebyśmy używali własnej inteligencji. And oftentimes he would challenge us. I często rzucał nam wyzwania. On the point of philosophy. Jeśli chodzi o dyskusje filozoficzne. Like one time he took the role of a Christian. Pewnego razu przyjął pozycję chrześcijanina. And we were arguing against that. A my, jego uczniowie, argumentowaliśmy z nim na różnych. But nobody could defeat him. Ale nikt nie mógł go pokonać. He said, "No, I love God, and Lord Jesus is representative of God. We also love God." A on mówił, że nie, my też kochamy Boga. Pan Jezus jest Jego reprezentantem. Nobody could defeat him. Nikt nie mógł go pokonać. Then someone said, "But if you really love God, why you don't keep His commandments?" I wtedy ktoś powiedział, jeśli naprawdę kochasz Boga, to dlaczego nie przestrzegasz Jego przykazań? And he said, "Yeah." I wtedy on powiedział, So we have no quarrel with the Christians. Mówił, że my nie mamy nic przeciwko chrześcijanom. If they really love God, then we congratulate them. Jeśli prawdziwie kochają Boga, to możemy im gratulować. But as it says, you should love God with your whole heart, your whole soul, your whole mind, and your neighbor as yourself. Ale tak jak jest powiedziane, że powinno się Boga kochać całym sercem, całym umysłem, całą duszą i bliźniego jak siebie samego. So how many of us love our neighbor like ourselves? A ilu z nas kocha sąsiada tak jak siebie? No, we love ourselves. Nie, kochamy samego siebie najbardziej. Therefore, in the name of Christianity, in the name of Hinduism, in the name of Allah, there's so much upheaval in the world. I dlatego w imię chrześcijaństwa, w imię muzułmanizmu ma miejsce tak wiele rozruchów na świecie. So he was showing us the easy way to actually put God in the center. A on pokazywał nam łatwy sposób, jak faktycznie postawić Boga w centrum. And centered around this chanting. I to skupia się wokół tego intonowania. That's why we chant like we're doing, sitting and chanting. We also chant on our knees. I dlatego intonujemy siedząc, tak jak to robiliśmy, intonujemy na stojąco, tak jak to robiliśmy, również intonujemy na własnych kolanach. So along with the books, we have nice practice. I w ten sposób razem z książkami mamy też wspaniałą praktykę. And chanting on the beats. Hare Kryszna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. To jest intonowanie na koralach właśnie w ten sposób. But we go all the way around, that's one round. Robimy takie jedno pełne okrążenie i to jest nazywane jedną rundą. So when we get initiated, we do 16 rounds a day. Przy inicjacji, czy od inicjacji, intonujemy 16 rund dziennie. And it takes about 2 hours. Zajmuje to około 2 godzin. But it's a very good practice, especially in the morning. It keeps us God conscious. Ale to jest bardzo dobra praktyka, a szczególnie spełniana rano, utrzymuje nas w świadomości Boga. And then we feel in harmony with God. I wtedy czujemy się w harmonii z Bogiem. And in that harmony,
then we're happy. I wtedy w tej harmonii jesteśmy szczęśliwi. Because this is our constitutional position. Dlatego, że to jest naszą konstytucjonalną It's pozycją. like the hand by constitution is the servant of the whole. Tak samo jak dłoń z natury Takes jest sługą całego ciała. So we're all part of God. We're meant to complement Him. Więc my wszyscy jesteśmy cząstką Boga i naszym przeznaczeniem jest to, żeby Mu uzupełniać. Like Lord Jesus said. Tak jak Pan Jezus powiedział. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. So in heaven, the will of God is being done, so it's heavenly. Bądź wola Twoja, przyjdź królestwa Twoje, że w niebie jest wypełniana wola Boża i dlatego to jest niebo. But here, everyone is putting themselves in the center, doing their own will, and so there's always conflict. Ale tutaj każdy samego siebie stawia w centrum, wypełnia własną wolę i dlatego są zawsze konflikty. So then how can we expect peace? Więc jak możemy oczekiwać pokoju? For so many years they're trying to make peace, but it seems more wars coming, more stuff this like that. Od tak wielu lat ludzie próbują osiągnąć pokój, a są ciągle wojny z tej strony, z tamtej strony. We expect there to be peace. Oczekujemy pokoju? Because everyone loves themselves. Nie, bo wszyscy kochają siebie najbardziej. But in the spiritual world, everyone loves God more than themselves. Ale w świecie duchowym wszyscy kochają Boga bardziej niż samego siebie. So we can make that spiritual world, but we have to take the formula, the spiritual formula. Więc możemy stworzyć ten duchowy świat, ale musimy przyjąć tę duchową zasadę. Okay? No questions? Czy nie ma żadnych pytań? Yes, sir. Ja chciałem jeszcze zapytać na podstawie aforyzmu biblijskiego, który brzmi, że 5 rzeczy, długość życia, rodzaj pracy, bogactwo, wykształcenie i czas śmierci są określone, kiedy ktoś przebywa jeszcze w łonie. I moje pytanie jest takie, jak to się dzieje, że osoba umiera z koronami w dłoniach? Z koralami w dłoni, czyli... Tak, znaczy It is said that already in the womb, one's span of life Is the same. yeah, other things are decided. Yeah. So how is it possible that somebody will die while chanting? Because it's decided in the moment. Już w łonie jest zdecydowane, że ta osoba umrze wtedy. That's a very fortunate death. To jest bardzo szczęśliwa śmierć. But generally we say that those kind of things are karma, they're so destiny. Ale generalnie mówimy, że takie rzeczy są karmą, czyli przeznaczeniem. But above karma is God's law. Jednakże ponad karmą jest prawo Boga. Karma is like the external energy of the Lord. Karma jest w zewnętrznej energii Boga. But the internal energy, if we come to the internal energy, then we can rise above karma. Ale jeśli przechodzimy do energii wewnętrznej, wtedy możemy się wznieść ponad karmę. It's like Lord Jesus showed that because he couldn't be killed. He rose above his karma. Tak jak Pan Jezus to pokazał, nie można go było zabić, wznieść się ponad karmę. So that option is also there. If we become pure devotees, then we can transcend the laws of nature. Więc ta możliwość jest też dla nas, że jeśli staniemy się czystymi wielbicielami, możemy się wznieść ponad prawo karmy. But of course some, like Lord Jesus was showing so many miracles. Tak jak Pan Jezus ukazywał tak wiele cudów. So our spiritual master was also asked, well, can you show us some miracles? Nasz mistrz duchowy również został zapytany, czy możesz pokazać nam jakiś cud. He said, my miracle is that I'm changing these young boys and girls from drug-addicted hippies to lovers of God and humanity. On powiedział, że moim cudem jest to, że przemieniam tych uzależnionych od narkotyków hipisów w miłośników Boga
i całej ludzkości. In other words, some pure devotees don't care to show the mystic power. Innymi słowy, niektórzy czyści wielbiciele nie dbają o to, żeby pokazywać swoje mistyczne moce. Rather they just depend on the Lord. Raczej po prostu polegają na Panu. So if they die in any way, it doesn't matter because the Lord will take care of them. Więc jeśli umrą w jakikolwiek sposób, nie dbają o to, bo Pan będzie o nich dbał.